się nic nie wykrzaczy. Nie powinno. No i gdzieś mam coś włączone i mi chyba pogłos leci. Albo nie? Nie, chyba nie. To przesłyszałem się. Dobra, ja tu mam, że generalnie już jest live, więc myślę, że wszystko git. No i co? Miło mi jest powitać tutaj tych, co tu oglądają. Może na żywo. Zaraz, może tu wejdą, może oglądają to jako powtórkę. Albo są tutaj ze mną aktywni, jak na przykład ty, Jasiol. Witam cię też. Miło mi, Witam. że dotarłeś. Jeszcze możliwe, że pojawi się Michał. Jak na razie nie mam z nim kontaktu, ale mówił, że może będzie, więc zobaczymy, czy zdąży. Na razie jesteśmy w takim składzie, w jakim jesteśmy. No i co, ja tu mam na 3 minuty, ma się niby rozpocząć ten Direct, Developer Direct. Zobaczymy. Jeszcze jest trochę czasu, żeby ewentualnie coś tam przegadać na szybko. A to właściwie wszystkie jakieś statystyki, jak tu chodzi o streama, są chyba dobre, więc tak na razie to leci jak powinno. No i co? Ogólnie pierwszy, może tak wstępem, zanim tak do konkretów przejdę, to pierwszy jest to event w ogóle tego roku, taki większy powiedzmy. Xbox tutaj powiedzmy rozpoczął ten nowy rok. Tak z przytupem muszę powiedzieć, bo tutaj mają pokazać faktycznie takie konkretne gry, na które ludzie czekają. Wśród nich są na przykład Avowed od Obsydianu, Hellblade 2 od Ninja Theory, albo Indiana Jones od Machine Games, z którego jestem mocno ciekaw, jak to będzie wyglądało. Po raz pierwszy tak naprawdę zobaczymy tę grę w akcji. No i jeszcze tam jest jakaś taka chyba pomniejsza gra Ara, tak się nazywa bodajże? Ara History Untold, jak tu mam w opisie, tak. No. Więc całkiem fajny line-up. Jeszcze ma się pojawić z tego, co mi wiadomo, jakaś jedna gra niespodzianka. Nie wiem, co to jest. Może być wszystko tak naprawdę. Może to być ten remake Elder Scrollsów Obliviona. Albo coś tam się jeszcze mówiło chyba o jakiejś grze 11-bit Studio, ale to nie jestem pewny co do tytułu, więc nie powiem, jaka to gra. No, ale wygląda całkiem solidnie ten line-up i takie pytanie w sumie do ciebie, jako że tu ze mną siedzisz, to czy masz jakieś oczekiwania wobec tego eventu, czy tak po prostu... Znaczy, czy ciekawi cię w sumie jakaś gra z tego zestawienia, które powiedziałem, czy tak po prostu chcesz zobaczyć, czy Xbox ma coś ciekawego na ten rok? Takie ogólne przemyślenia. Czy coś masz? Ciekawi mnie ten Indiana Jones. Mhm. Ciekawe, czy to będzie jak Uncharted, czy jak? No właśnie ten Indiana to też trochę na to liczę, że to będzie taki coś podobnego właśnie do Uncharted. Tu ma być tak połączona trochę perspektywa z trzeciej osoby z tą z pierwszej osoby, tak gdzieś wyczytałem. Nie ma to być taka gra w pełni w third person, jak to właśnie Uncharted jest, ale taki miks obu. Więc zobaczymy, co tutaj wymyślą. Pewnie pokażą jakiś taki dłuższy fragment gameplayu, to zobaczymy, jak to wygląda faktycznie. No ale tak, z tych wszystkich tytułów faktycznie, które mają tutaj pokazać, no to Indiana Jones jest dla mnie takim najciekawszym, no ale to wynika po prostu chyba z tego, że ten tytuł będzie tak po raz pierwszy tak pełnoprawnie pokazany, nie? Więc myślę, że każdy jest jego ciekaw, no bo te poprzednie, no coś tam widzieliśmy, pewnie dostaniemy jakieś daty, podejrzewam już tutaj jakby czas na to będzie, na pewno w przypadku Hellblade'a to musi być data, bo jakby już, gdyby tu nie było daty, to trochę Xbox by się moim zdaniem ośmieszył, bo to już by był któryś raz z kolei, gdzie oni praktycznie no, nie mają dalej stricte określonej tutaj daty wydania.
I dalej byśmy mieli tam, nie wiem, napisane na karcie tam 2024 i tyle. Deal with it, nie? A tutaj przydałoby się, żeby faktycznie było coś konkretnego w tym momencie. No, a do pozostałych... Odliczenie. Ta, już mam też ten, sobie zaktualizowałem, znaczy no, odświeżyłem sobie stronkę. Nie wiem, żebyśmy lecieli równo mniej więcej, ja mam 25 teraz sekund do tego, do startu. Ja sobie przyspieszę trochę. Żeby mniej więcej widzieć to samo. 13, 12, 11, 10 teraz. Czy to takie konkretne odliczanie widzę? Oj, dobra. Żeby nie było za głośno też. No, event ma trwać 48 minut. Gdzieś wyczytałem na Twitterze, więc trochę dłużej niż ostatni. Chyba 4 minuty, tam ktoś nawet napisał. Także... Jakieś intro? Jak wykorzystają ten czas. O, widzę, że są napisy wbudowane. Nawet polskie, jest ciekawe. To się chwali na pewno. W sumie przed zobaczeniem, znaczy przed oglądaniem tego eventu teraz, to ja sobie tak na szybko wróciłem do tego, co było rok temu i tak samo dokładnie wyglądał wstęp właśnie tego directa, że było takie intro właśnie z urywkami na te studia, nie? To jest akurat coś, co się nie zmieniło, ale fajne, taki brief look na to, jak wygląda praca właśnie w takim studiu deweloperskim, to jest spoko. Jezu, widziałem tam Toda Howarda. Był, no, też przez chwilę. No, jako pierwszy Faust. O nie, pokazuje mi się to. Myślę, że głośno się tak. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a Ładnie to stop to a wygląda. mysterious spiritual plague No, na and razie jeszcze discover a takie secret urywki na at the te heart of the miejscówki, living to one lands. będą ładnie nieprzygotowane, ale jak to wygląda... At Obsidian, we love creating w akcji, worlds with nie? deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the Właśnie, jak moment-to-moment walka fun wypada? that comes with Czy to action-oriented będzie taki gameplay Skyrim and the depth and breadth of w choice wydaniu that you get with an Obsydianu? RPG. Czy coś więcej, jakiś czar. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach Fajnie, combat poza with jakąś a taką one-handed walką wand, it feels quick na and miecze snappy when jest dealing takie, damage to są takie enemies czary at nawet mid-range. tutaj. Using the Tanglefoot ability, Fajnie you can stop rozwiązane, enemies więc in their spoko, tracks, spoko. giving you the opportunity to focus on weaker or tougher Jak combatants powiedzieć, in an co jest intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, O, some to are jest właśnie brutishly kwestia, jak difficult, będzie and zoptymalizowane. others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a Żeby nie tough było takiej spot. wtopy jak z To help Redfallem. with the different encounters you will face,
we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Nawet jest pistolet jakiś. Or Wow, even to dual-wield jest wands to ciekawe. feel like a gunslinging mage. Dodali. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Dobra, ta kamera, która jest skierowana na Take my badge. na postacie, ogólnie jak jest rozmowa, Our families to deserve to know już jest before lepiej they niż die. w takim Making the right Starfieldzie choice na isn't przykład, always what it gdzie to seems. było We embrace moral gdzie nuance ten and gray charakterystyczny areas, był styl, trusting co w players to poprzedniej make jakby tough Tesdy, decisions że in tutaj complicated na situations. praktycznie na My squad and wprost I postaci rested in the patrzymy, nie? cave by the water Na last night, bezpośrednio na and as twarz, we a were tutaj tak sleeping, we were naturalnie ambushed wygląda by those trochę. miserable To jest już Zords. coś na plus na I pewno was so u mnie. surprised, and it was so dark. Wygląda to I just lepiej. got separated from everyone else. Look, I can't face Przecież nie robi those tego monsters Bethesda, alone, tylko Obsidian, nie? but I have to know if anyone else made it out. Na Of course szczęście. he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then Weź he mi might challenge napisz, you to czy a wszystko fight to dobrze reclaim słychać, his chciałem honor. czy coś podgłośnić, Either bo way, nie mam when you odsłuchu return u to siebie. town, you'll see the consequences of your Ewentualnie mógłbym actions zgłośnić and the trochę. choices you made during this quest. Sam ten direct, Creating an nie? immersive Coś. experience like Avowed is anchored in the Albo world nas. we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant No, lokacje są with the dull, całkiem fajne. or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. Mam nadzieję, We're że ten thrilled to świat share more będzie about the jakkolwiek game in the coming months, and fajnie we się can't chciało wait tak for you to zwiedzać, to nie explore the będzie Living taki Lands when Avowed launches this fall. pierwsze wrażenie fajnie, ale potem się okazuje, że jest w sumie pusty i nie ma takiego kontentu i za bardzo tej eksploracji. I wypada po prostu tak, że jest żeby był, nie? Gdyby mimo wszystko to jakoś ciekawe to rozwiązali, żeby się chciało właściwie robić te wszystkie tam jakieś questy poboczne będą, nie? Poza Co do fabułą. premiery będzie? Jesień 2024. Haha. Okej, no
pewnie wypadnie pod koniec, podejrzewam jako ten ostatni tytuł Microsoftu chyba w tym roku, tak mi się wydaje. Chyba dla takich gierek sobie kupię tego, no, Game Passa. Nie, fajnie, no. Spoko, ja akurat mam aktywnego, O, się wyrobię, Hellblade. żeby zagrać, spróbować chociaż. Muszę 1 przejść. Mnie też jest trochę na tym, na kupcu wstydu jeszcze. Hi, I'm Dom Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. No ta Ciekawe, gra... czy w grze? No. Ciekawe, czy w tej grze będzie też taki Senua is jakby back ekran with a jak new w tych quest. trailerach. She wants to stop the Vikings who W raided sensie her chodzi village ci o right at ten their format source z paskami, in tak? U Iceland. góry dołu. Tak. But not just her quest has changed. Wiesz co, Senua mi się wydaje, herself że has może to grown być, since bo the to first Hellblade. She's made peace with deweloperzy her tak sobie past to and is no usprawiedliwiają, że longer to in jest such taki fear of her zabieg, visions and który voices. podkręca While the Furies filmowość, are still her constant ale z drugiej companions, strony she encounters może new to people być along the way, some of which will spowodowane value her tym, że po unique prostu perspective, and others jest na who tyle will reject zaawansowana it. technologicznie gra, Little by little, że gdyby ją rozciągnąć do pełnego this ekranu settlement formatu, to mogłoby chodzić gorzej po prostu. Więc oni became tak my to tribe. obchodzą, że obcinają trochę obraz, żeby zyskać na tym, na wydajności, nie? Więc może to być In the game, Senua arrives domyślnie in 10th nawet century nie do Iceland on zmiany the trail of taki the format. Vikings who have Nie been wiem, czy nie było przy enslaving. okazji jedynki chyba też. In the story, we're trying to be as faithful Możliwe. to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua sprawdzić, ale faced wydaje up mi się, że to jedynce chyba też to giants było. who have plunged the land into chaos, and which in turn Czyli has takie seen the jakby rise of the ominięcie Troika, tych a violent threat that ograniczeń, has swept through the Tak. jak w settlements Silent that Hillu. she'll discover. Tam nie wiem Senua akurat, jak to will wygląda, make ale new może enemies jest, nie? and also pan new była w allies Silent who Hillu. will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Proszę, czyli jednak tutaj tak mocno współpracowali z ludźmi. Players will którzy find faktycznie themselves mają traversing jakieś doświadczenia. beautiful and hostile environments, seeking Oczywiste, answers from może patterns and być może signs być that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? O, walka w We have poprzedniej all new combat ponoć for nie the była sequel. zbyt dobra, więc może tutaj poprawili to. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process.
Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help To suspend your wygląda disbelief dopiero and pull ładnie. you into Senua's story. No, Tu widać. Mega. We were lucky enough to do a few reference gathering coś trips czuję, in że ta moja Iceland. karta, You jakby have to to be there. wymakali, to by The mi się sense of spaliła. scale, everything is incredible. Ale te And góry you see a wyglądają. scene or you see a small section of the game To nie and wiem, you're czy nie like, było po prostu yeah, przechwycenie, that works, that's amazing. że oni po prostu jeździli po Islandii chyba i robili te zdjęcia. To chyba było po prostu Senua Możliwe. experiences porównywanie reality tam differently, do and terenów, a które part of this odwiedzili. manifests in the To chyba nie voices było he z samej hears. gry. Bo to wyglądało zbyt realnie już. No, These voices come to life through binaural Ale audio, to prawda which wygląda provides świetnie. a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so Miki też beautiful, potwierdza, and że to, we co add that powiedziałem, binaural touch of music. bo o So walce, this all że nie była creates a very najlepsza. immersive and a very Była tak special and unique experience. bardzo topchana, no tak taki wypełniacz, że musiała być po prostu. Our mission bo here at Ninja było Theory to- is to by wszyscy craft uznali, że to life-changing symulator art with chodzenia. game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Tutaj myślę, Hellblade że 2 is to not lepiej to only rozwiążą see właśnie. where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for I our czas players. na pewno, żeby to My hope dopracować. is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care, and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking Ciekawe, czy na and konsoli feeling. będzie 30 From our klatek czy combat 60 im się gameplay uda. through to our action set pieces, Taki from our grafice. cinematic scenes to our puzzle solving, Ciężko. everything is crafted in 30. service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. O Series S już... O. Series S już nie mówię. Ech, no, tamto to będzie się pocić dopiero. Już sobie pomyślałem o tym. Co teraz, Indiana, czy jeszcze dadzą Arę? Wydaje mi się, że Ara. Chyba Pewnie Indiana na sam Ara. koniec pójdzie. O, Oho, co? jakaś gra niespodzianka chyba. O, no. Faktycznie. Coś od Square Enix. Square Enix. Ale nie final, bo to nie wyglądało na finala, więc coś Nie, nowego raczej nie. chyba. No ciekawe, Square'a się tu nie spodziewałem, bo Square bardziej się lubi z Sony. mimo Greetings, wszystko, ale- Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんに Okej, o tym いち się chyba 早くお伝えで plotkowało, きる że 機 to 会を ma いただ być けて jako taka właśnie 大変光栄です gra... コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち
心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。 Kompletnie nie moje klimaty, ale spoko, no kurczę. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山公や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝
効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後もさまざまな情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。 Summer, czyli lato. O, no to O, sobie zapewniałem fajnie, zapewniałem sobie line-up takich gier dla siebie praktycznie na cały rok prawie, że. Chociaż pewnie coś jeszcze na E3, znaczy na E3, na tym. Na letnim showcase'ie pewnie coś jeszcze będzie. albo na Summer Game Fest. No, to. Ciekawe, czy w tym roku będzie ten pokaz PlayStation. Coś pewnie będzie. Hello, tylko and welcome to Oxide Games. pytanie właśnie We kiedy. founded the studio in 2013 with our Raczej na decades of pewno personal coś experience rzucą building some of the most beloved inne strategy tytuły, games of all nic nie było. time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical Ara to jest gamers, chyba strategy strategiczna gamers, gra, tak? 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Ciekawe, czy to było Hi, Dan. zamierzone. Chyba wygląda jakby, That's Dan. We started in his jakby było basement. randomowe i spoko, że zostawili. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling Szkoda, of the że mam za mało wilderness czasu to na cultural strategię influence generalnie of w życiu, architecture żeby over jeszcze w time, nie grać. to the No thousands może of citizens bym się living their wciągnął, lives and ale reacting to the changes. jest tyle innych gier. We want players to feel like Też they're wartych truly jakby occupying zagrania, the że po world, prostu tutaj leading their już people as they thrive and grow. ciężko Core to the znaleźć vision of czas na Ara coś is our innego. philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies Tak, this than pochłaniają the te- prestige system. Zwłaszcza te To win a strategiczne. game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game.
Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, Cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Też na jesień planowana. No tutaj jesień to tak wrzesień pewnie do listopada. I teraz pewnie ten, no. Indiana Jones. Tak. Jeśli coś nie zaburzy jeszcze tego pokazu. Nie, ale już nie. Zobaczmy, co tam Machine Games wyprodukowało przez te ostatnie kilka lat. Wolfensteina. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones.
You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Oh, yes. I had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Lecimy. Co to jest? Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Oj, przypomina Harrisona Forda mocno. Nie mogło być inaczej. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Okay. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Widzę większość, że jest jednak mimo wszystko z pierwszej osoby. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Ładnie to wygląda. Po prostu. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? No jak będzie ten czucie przygody, jak w Uncharted, to widzę hit, nie? Może z tego być. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. You have any idea how old that was? Fajnie wygląda. Podoba mi się. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built.
We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Fajnie. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Jaki był sztos, gdyby to ten John Williams, ten kompozytor do filmu. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa.
One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of the head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Fajne, fajne. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll Gdyby dalej discover. ciągnęli to z tymi bohaterami, co było, no to tak jak śledzenie kuponów trochę, nie? To musieliby zrobić reboot pełny, jak już całej serii. To może coś takiego mają w planie. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Todd Howard z tyłu kradł artefakt do pisie. Śmieszne nawet było. Fajne, tylko żeby dowieźli, to kurczę, tak? Tak na to liczę, że to może być coś fajnego, jak się uda w 2024. No, szkoda, że nie ma pełnej daty, było idealnie, ale no, mam nadzieję, że jeszcze jakoś po drugim półroczu chyba, jak już. Może pokażę datę na tym. O! Outro side season. No ale jako, że już koniec, to ja tylko tak powiem jeszcze odnośnie Indiana Jonesa, że w sumie przed pokazem to ja tak właśnie mówiłem, że to może być taki miks tych widoków z trzeciej osoby i z pierwszej. Jak mimo wszystko to będzie bardziej nastawienie na pierwszoosobową grę. Mówi się jedynie co, jak mówili, zmieniać tę perspektywę w trakcie chyba wspinaczki na przykład. Albo jakichś cutscenek. Nie ukrywam, trochę liczyłem, że będzie można wybierać tak w trakcie samego gameplayu, czy się chce właśnie z oczu, czy z zapleców, ale no zobaczymy. Jakby ja nie mam też tak problemu z tym, jak to dobrze jest zaimplementowane właśnie i jest fan z gry, no jak jest z pierwszej osoby, nie? Wolfensteiny wszystkie grałem, znaczy wszystkie te nowe. I fajnie, Dishonored tak samo, on jest z pierwszej osoby, więc tutaj jakby nie przekreślam tego, że nie jest z trzeciej, ale oczywiście dla mnie na przykład lepsze by było, żeby było całkowicie z trzeciej osoby. Fajnie by było. Jednak tak widzieć cały czas Indiana Jonesa, to mocno by mi wtedy właśnie Uncharted by tak przypominało, już tak naprawdę mega. A może tutaj, nie wiem, nie chcieli iść takim oczywistym
tropem właśnie i nie robić takiej gry full z trzeciej osoby, żeby właśnie nie było tych skojarzeń. Oczywiście tak jakieś będą, no, tego nie da się uniknąć akurat. Tu i tutaj to jest gra mimo wszystko przygodowa, nie? Ale tym niemniej będę na pewno obserwować dalej i sobie na pewno wypróbuję już nawet, nie? Game Passa mam, więc kto wie, może nawet jak wyjdzie super, to będzie ta gra, dla której, nie wiem, Xboxa może kupię. Bo jednak fajnie podejrzewam, to się na padzie będzie grało też taką grę, ale nie wiem, zobaczymy. To pewnie dopiero następne informacje będą na tym, na pokazie letnim i tam pewnie będzie już konkretna data, podejrzewam. Szybciej raczej chyba nie ma co liczyć. Gdyby już ta gra miała wychodzić chyba w tym półroczu, to myślę, żeby już tutaj powiedzieli o tym. A jeśli nic nie ma, to raczej jest to jesień, tak samo jak Valve. No i patrząc na to, jak to się może rozegrać, ostatecznie to ma to sens nawet, żeby zrobić mocną końcówkę, bo wtedy najwięcej gier ma tak naprawdę szansę na przykład na dostanie jakichś nagród, nie? Już w takim pierwszym półroczu, gdzie się o nich potem już zapomina. Także myślę, że raczej to będzie kwestia, że wyjdzie, nie wiem, w październik, listopad może, a Vault wyjdzie chyba we wrześniu. Tak bym stawiał w tym momencie. No, ale sam pokaz całkiem spoko. Te dwie gry tam, które pokazali od Square'a i jeszcze ta Ara. Ta strategia to w ogóle nie moje typy, ale jakby rozumiem, że to musiało się tam znaleźć, bo jest grupa odbiorców, tak, która może tutaj się zainteresować tym. Nie mówię, że nie. No ja oczywiście właśnie tutaj Indiana, Hellblade w mniejszym stopniu, bo jeszcze jedynki nie ograłem, to tutaj tak może z tej perspektywy, że po prostu ciekaw jestem, jak to dalej będzie, jak to się przyjmie ostatecznie. Już ma wyjść, jeśli nic się nie opóźni. No i ten Avowed, kurde, też wygląda ciekawie, więc tak naprawdę ja z tych gier, które na pewno będę chciał sprawdzić, to dopiero w drugiej połowie roku prawdopodobnie, czyli właśnie Avowed i Indiana, kiedy wyjdą. No, sam pokaz to takie 7,5 na 10 mi się wydaje, z dobrą oceną chyba. Nie wiem, jakie ty masz przemyślenia jeszcze, tak na koniec? No git, pokaz w sumie był. Nie był jakiś mega długi, znaczy 48 minut, kurczę, to tak akurat mi się wydaje, tak, każda gra miała chyba z 10 minut czasu dla siebie, tak gdzieś mniej więcej mi się wydaje, że oscylowało to właśnie w 10 minutach. No i co, przy każdej z nich w sumie te, które mnie interesowały, to dostaliśmy jakieś tam wypowiedzi właśnie od twórców, trochę gameplayu. W przypadku Indiana był jeszcze trailer dodatkowo, więc myślę, że to co miało być, to każdego powinno zadowolić pod tym względem, co dostaliśmy. Może właśnie troszkę taki niedosyt pozostawia, że jednak nie ma w przypadku każdej gry tej daty konkretnej premiery, ale na przypadku zeszłorocznego Directa też chyba tak było, że tylko parę tytułów z tych, co tam było pokazywanych, tak naprawdę miało taki konkretną premierę, datę premiery. No, tutaj po prostu jasno dają do zauważenia, że po prostu trzeba czekać na kolejny event. Nie. Dobra, to co? Teraz czekamy na to, co Sony odpowie. Być może jakiś State of Play będzie jeszcze w tym miesiącu. Ponoć słyszałem, że ma się coś pojawić przed końcem miesiąca. Więc gdyby coś chcieli robić, to musieliby to tak naprawdę w przyszłym tygodniu ujawnić. Także zobaczymy. Ja na pewno będę obserwować temat. Jak coś będę wiedzieć, to na pewno dam info. Także jeśli ktoś tutaj, nie wiem, ogląda ten stream i chce być na bieżąco z newsami, no to
zapraszam do grupy na Discordzie, tam tutaj prowadzę taki, powiedzmy, staram się prowadzić taki dosyć zaawansowany coverage newsów i nie omijać tych najważniejszych, także jeśli kogoś tutaj to ciekawi, to zapraszam, żeby dołączyć do społeczności Discordowej. No i też tutaj wspólnie obserwować właśnie, jak tutaj wyglądają te gierki na ten rok chociażby. No dobra, to dzięki tutaj, Jasiu, za to, że mogliśmy to razem obejrzeć. Mam nadzieję, że było ciekawie. No, było ciekawie. Może jeszcze przy jakiejś innej okazji się tutaj też spotkamy. No mówię, chociażby ten State of Play może będzie w tym miesiącu, może w przyszłym. No, a przy innych okazjach to też nie. Jakieś tam większe wydarzenia w tym roku będą miały na pewno miejsce, więc w tym momencie mogę powiedzieć, że raczej na pewno będę je transmitować, nie? Bo to akurat nie chcę tego omijać, chcę to być na bieżąco z tym, także można się raczej tego spodziewać. No, jeszcze Miki tutaj też. Dzięki, że tutaj byłeś aktywnie, oglądałeś z nami, no i co? Do zobaczenia w takim razie następnym razem. Trzymajcie się, chłopaki. Siemano. Widzowie też. Cześć.